W dzisiejszym filmiku pokażę, jak nabrać oczka na maszynie dziewiarskiej dwupłytowej metodą okrężną, którą można zastosować dla każdego rodzaju ściegu. Mam na imię Joanna i zapraszam do przygotowania oczek na przykładzie ściągacza 1×1. Najpierw dźwignię połowy przesuwu ustawiam na literę P i numer 5. Wysuwam do przodu co drugą igłę na płycie górnej, a następnie na płycie dolnej. Igły z płyty dolnej wybieram tak, aby przechodziły pomiędzy igłami z płyty górnej. Wskaźnik ściegu na płycie górnej ustawiam na dzianie gładkie, a wielkość oczek na 0. Na płycie dolnej obydwie dźwignie krzywki są na 1 i wielkość oczek również na 0. Przesuwam wózkiem wzdłuż płyt, aby igły ustawiły się równomiernie w pozycji pracy. Następnie przekładam włóczkę pomiędzy płytami w dół, zawieszam na jej końcu spinacz i nawlekam na podajnik włóczki. Przerabiam rząd w lewo. Powstaje wtedy zygzak pomiędzy dwoma płytami, na który zakładam od dołu grzebień rozpoczynający. W małe otworki na jego zębach wsuwam drut tak, aby zakręcony koniec dotykał i leżał na końcu grzebienia i zawieszam pod spodem niezbędne ciężarki. Grzebień rozpoczynający zakładam tak, aby środki robótki i grzebienia się pokrywały. Zmieniam ustawienia wózka górnego na dzianie okrężne, to jest na literę C, a na wózku dolnym przesuwam lewą dźwignię krzywki na 0 i przerabiam 3 rzędy. W pierwszym i trzecim rzędzie będą przerabiane tylko igły na płycie dolnej, a gdy wózek będzie przechodził z prawej do lewej, będą przerabiane igły tylko na płycie górnej. Po zakończeniu oczka są nabrane i można zmienić ustawienia maszyny na właściwy ścieg i wielkość oczek. W tym filmiku pokażę, jak przygotować maszynę dla ściągacza 1×1. Wskaźnik ściegu na górnym wózku przesuwam teraz na literę O, a wielkość oczek na cyfrę właściwą dla danej włóczki, w moim przypadku 4. Lewą dźwignię krzywki przesuwam na 1, a wielkość oczek również zmieniam na 4. I maszyna jest gotowa do dziergania ściągacza 1×1. Proszę pamiętaj o właściwym obciążeniu robótki ciężarkami w trakcie pracy, aby oczka były poprawnie przerobione. Mam nadzieję, że przedstawiona metoda przyda się w przyszłych robótkach. Zapraszam do zadawania pytań i podzielenia się opinią pod filmikiem, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.